Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temacik troszeczkę inny, z wieczornego spacerku, bo sobie tutaj muszę jeszcze nogi rozprostować po całym dniu. Mianowicie ktoś mnie zapytał kiedyś o sport. Czy dobrze robi, że kiedy go bolą mięśnie po sporcie, że następnego dnia jeszcze ćwiczy. Takie info, moi drodzy, chciałem Wam podziękować za to, że zostawiacie jakieś komentarze, obojętnie jakie, pod filmami, że zostawiacie lajki, czy zostawiacie paluchy w dół, ponieważ to wszystko ma wpływ tutaj na te filmy i po tym ostatnim 2 razy, kiedy Was poprosiłem o to, ma to jakiś efekt. Popatrzcie sobie na ostatnie 2-3 filmy do tyłu, wyświetlenia wzrosły. To tylko i wyłącznie Wasza zasługa, że zostawiliście ten komentarz, zostawiliście jaką aktywność tutaj po sobie, a nie tylko obejrzeliście, ponieważ pomagacie nam po prostu w tym, żeby te filmy, algorytm je bardziej tutaj przeganiał, bo praktycznie kanał był totalnie już uśpiony. Wy to macie w rękach, tylko Wy potraficie to zmienić, za co Wam serdecznie dziękujemy i prosimy, zostawiajcie te palce, czy nawet kropkę jakąś w komentarzu napiszcie, czy uśmieszek wpiszcie, obojętnie co, czy serduszko w komentarz wrzućcie, ponieważ tylko tak możecie nam tutaj pomóc, żeby po prostu te filmy jakoś szły, bo one są totalnie blokowane i po prostu nie chcą iść. Także serdecznie Wam za to dziękujemy. Moi drodzy, to jest ważny temat, jeżeli ktoś z Was tutaj ćwiczy sobie cokolwiek, ponieważ tutaj jest bezpośrednie też i jak gdyby zagrożenie w tym wszystkim dla naszego organizmu, jeżeli trenujemy źle. Może zacznę od samego początku. Nasz trening, czyli nasze mięśnie, głównie korzystają przeważnie zawsze, jak gdyby, będę mówić bardzo prosto, z cukru. Czyli glukozy, która jest po prostu tam w mięśniach, to są tam takie różne zapasy, to ma skomplikowane nazwy, nie będziemy tutaj w to wnikać, żeby to utrzymać prosto i zrozumiale ten film. Jest to pierwsza metoda, z której może nasz organizm korzystać. Drugą metodą to jest, kiedy wchodzimy na ketozę, na przykład, to wtedy korzysta tutaj z tłuszczu nasz organizm. Więc to trzeba tutaj mieć teraz w głowie wszystko. Kiedy teraz po prostu będziemy sobie trenować, to oczywiście zużywamy ten cukier. Kiedy ten cukier się zaczyna spalać, to wytwarza on tutaj, uwaga, amoniak i mleczan. Ten amoniak i mleczan niestety są bardzo, bardzo negatywne dla naszego organizmu i one właśnie się objawiają tym, że później bolą nas na przykład mięśnie, szczególnie przy mleczanie. I kiedy my będziemy znowu na to trenować i znowu za każdym razem się będziemy przesilać, ponieważ to jest dokładnie tutaj efekt przesilenia się przy tym trenowaniu, kiedy to po prostu występuje. Czyli po prostu chcemy za dużo, za szybko i szybko chcemy mieć efekty tego i po prostu jak gdyby przekraczamy naszą granicę, której nie powinniśmy przekroczyć w tym momencie. I robi się tutaj wielki problem przez to. Dlaczego robi się tutaj wielki problem przez to? Mianowicie dlatego, że ten amoniak, który tutaj powstaje i też ten właśnie mleczan, to są jak gdyby takie procesy bardzo mocno zapalne dla naszego organizmu i mogą wywoływać szereg przeróżnych chorób. To nie znaczy teraz, że wcale nie musimy trenować, ale musimy to robić z głową. Zaraz Wam powiem, jak to zrobić z głową, żeby do tego procesu nie dochodziło przede wszystkim. Ponieważ to może wywoływać różnego rodzaju zapalenia w organizmie, może powodować choroby autoimmunologiczne. Ogólnie jest to jak gdyby proces też troszeczkę nowotworowy, gdy na to popatrzymy, ponieważ jest tutaj to przepalane i wytwarzane to wszystko w organizmie i mocno to zakwasza też nasz organizm w tym momencie. Tak, dokładnie to mocno zakwasza organizm. Czyli co? Dokładnie tak wygląda proces nowotworowy. Jeżeli będziemy teraz przez długi czas tak trenować, przez kilka lat, może nawet i tyle, chociaż to też jest zależne od człowieka, to możemy odczuć skutki właśnie takiego treningu i po prostu nie będzie to zbyt dobre dla naszego organizmu. Dlaczego? Jak to zrobić? Przede wszystkim, jeżeli trenujemy, to robimy do tego spokojny start. Zawsze powolutku. Jeżeli jesteśmy całkowicie początkującym w tym wszystkim, to powoli, małymi kroczkami. Też nie powinniśmy odczuwać zbyt dużego pulsu. Tak, bo ten puls to tutaj też ma dużo do znaczenia.
Dlaczego? Ponieważ tlen, który pobieramy, pomaga nam jak gdyby ten mleczan rozbijać w naszym organizmie. Tak, likwiduje go po prostu. I kiedy my teraz już tak za mocno trenujemy, to po prostu występuje jak gdyby niedotlenienie tych mięśni. Czyli mamy za mało tlenu w tych mięśniach i wtedy właśnie to powstaje wszystko te szkodliwe rzeczy. Dlatego trzeba zawsze tak trenować, żebyśmy po prostu nie mieli zbyt wysokiego pulsu. Tutaj każdy ma też inne wartości. Jedni mówią 120, 140. Ja bym gdzieś tak koło tego się tak zatrzymał przy tym pulsie. Dalej bym po prostu nie szedł, żeby on tam nie był jeszcze wyższy przy tym wszystkim, bo wtedy po prostu już rzeczywiście się przesilamy. Kolejnym problemem to tutaj właśnie jest ten nasz metabolizm. Jeżeli my jedziemy na cukrach, na węglowodanach, to jakby wam to wytłumaczyć? Wytłumaczę wam to tak. O. Masz całą cysternę paliwa za sobą, to by były tłuszcze, które masz przy sobie, ale ty jedziesz na cukrze. Nasze zapasy cukru w mięśniach są bardzo malutkie, z których możemy skorzystać. One tak starczają na taki szybki sprint, tak to kiedyś gdzieś tam byliśmy dawno temu, gdzieś na dworze, nagle wyskoczył mi tutaj jakiś tygrys i musiałem zrobić szybki sprint, żeby przed nim uciec. I te zapasy były wykończone w tym momencie i był koniec. Także my jedziemy jak gdyby z takim małym karnistrem benzyny, mając całą cysternę benzyny za sobą. Tylko nasz metabolizm nie jest do tego nauczony. Dlatego tutaj przy większych sportach, tacy, którzy naprawdę robią jakieś maratony, tego typu rzeczy, oni bardzo powolutku się do tego przystosowywali, żeby wytrenować swój organizm, żeby właśnie mógł spalać te tłuszcze. I wtedy mają cały zasób, całą cysternę po prostu paliwa i starcza im to na bardzo długo. Efektem tego jest jeszcze to, że również nie powstaje ten szkodliwy amoniak. On zostaje na bardzo niskim poziomie tutaj. I to jest też bardzo, bardzo wielki efekt tego wszystkiego. I to po prostu pomaga. Inną opcją jest, niektórzy sięgają po taki trik, że na przykład podczas treningu, właściwie nawet i krótko po treningu, piją galaktozę. Galaktoza jest jednym z takich cukrów również, jak gdyby, który występuje, ale ta galaktoza jest w stanie wiązać amoniak. Dlaczego ten amoniak jest tak szkodliwy? Ponieważ mamy dwie opcje, gdzie ten amoniak powstaje. Jeżeli mamy długotrwałe zaparcia, czyli po prostu nasze jelito źle funkcjonuje, jest zbyt alkaiczne, odchody, które produkujemy są zbyt alkaiczne, to wtedy produkujemy więcej amoniaku. Amoniak jest dość szkodliwym dla naszego organizmu, a drugą opcją to jest właśnie podczas treningów, kiedy je źle wykonujemy, nasz metabolizm źle działa, to również nam powstaje amoniak. Ten amoniak niestety, ale z tym mleczanem razem, uwaga, jest jedną z przyczyn uszkodzenia nerwów w mózgu związanych z pamięcią, czyli ma jak gdyby bezpośredni wpływ na Alzheimera, czyli zapominanie. Tak, moi drodzy, to ma bezpośredni wpływ na to. Czyli zły sport rzeczywiście może ci zrujnować nawet i życie, bo nie dość, że mogą się przypałętać jakieś choroby, to jeszcze na dodatek możesz dostać Alzheimera nawet i od tego, ponieważ ten amoniak jest wysoko szkodliwy dla całego organizmu, ale właśnie też i dla naszego mózgu. Dlatego najlepiej wyregulować sobie cały metabolizm, żebyśmy wtedy mogli jechać na spalaniu tłuszczu, czyli byłaby to ketoza. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli już teraz trenujemy, kończymy trening, to nigdy od razu nie siadamy i nie robimy nic, tylko musimy jeszcze na przykład, załóżmy biegasz. Gdzieś tam sobie biegasz i kończysz ten bieg, to wtedy jeszcze idziesz dalej szybko, jakieś 5, 6, 7 minut idziesz, nie stajesz w miejscu, tylko idziesz. Dlaczego? Ponieważ wtedy dostarczasz dalej tlenu, większe ilości tlenu dla twojego organizmu i ten mleczan się redukuje. Kiedy staniesz w miejscu, zostaniesz od razu z takim wysokim poziomem mleczanu i on się nie zredukuje. Dlatego musisz podczas ćwiczeń tak to robić,
że gdy kończysz ćwiczenia, to już masz buzię zamkniętą i potrafisz normalnie nosem oddychać. Chociaż powinno się robić sport tak, żeby tylko i wyłącznie nosem oddychać. Ponieważ to też jest temat w sobie, kiedyś Wam o tym wspominałem, że było powiązane też z zawałami serca, kiedy oddychamy przez usta. Kiedy mamy na przykład cały czas zamknięty nos, to mamy większe ryzyko zawału serca. Dlatego miejcie po prostu te parametry na uwadze i po prostu ćwiczcie z głową, a nie szalenie, jak to się mówi. Dobra, ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.